Przychodzą do nas dziewczyny, które się będą opiekowały Czesiem. I dzisiaj Alicja przyniosła jedną ze swoich piłek. I zobaczcie, co ten wariat tutaj zrobił. Ale co jest fantastyczne, że bawi się z nią cały czas. Ja jestem po prostu w szoku. Bawi się z nią cały czas, a koło Ewy siedzi, daje się głaskać. No po prostu jestem w szoku. Pani z ciebie dumna jest. Wiesz? Ty mój rzezimieszku. Pani dumna z ciebie jest bardzo. Na spacery z nimi chodzi. No na razie jeszcze ze mną, z nami. Ale w szoku jestem. A dzień dobry, witajcie moi drodzy. Ten hałas to kawa. Mam chęć na drugą kawę. Znaczy na razie się czyści ekspres, a zaraz będzie druga kawa. Czekajcie, bo chyba jesteście tutaj przebrudzeni. Albo i nie, nie wiem. Jesteśmy przed wyjazdem. Przed wyjazdem oczywiście odbywają się porządki. Także, znaczy nie tylko przed wyjazdem. W ogóle muszę wyrzucić już swoje denko. Czekajcie, pójdę tą kawę zrobić. Ale chcesz kawę? Tak więc, czas powyrzucać deneczka. Deneczkę, które zbierałam przez jakiś czas, znaczy nie w sumie, wiecie, tak, troszeczkę kompletowałam, bo mam na przykład kredkę do brwi w torebce, mam kredkę do brwi w łazience na górze i mam kredkę do brwi na dole. Jeżeli już mówię o tych kredkach do brwi, no to o nich skończmy, to o nich tutaj powiedzmy pierw. 3 kredki z NYXa, to jest Micro Brow Pencil. To są najlepsze produkty do brwi, moim zdaniem. U mnie są to 2 kolory, to jest albo, moi drodzy, brunet albo czoklat. Dzisiaj na oczach mam czoklat. Trochę jasny mi się wydaje, ale spoko. Lubię jego czasami, w niczym on mi nie przeszkadza. Powiem wam tak, ten produkt niestety nie jest wodoodporny, ale jeśli nałożycie go sobie na brwi i nie będziecie za często tych brwi dotykać, ja miałam kiedyś w zwyczaju bardzo często dotykanie się po buzi, zresztą wiecie, chociaż dalej to robię, ale już nie tak często jak kiedyś. Jeżeli nie macie tego właśnie zwyczaju dotykania się po buzi, po brwiach, to te brwi będą trwały od rana do wieczora. Chyba że gdzieś coś przymierzacie i wiecie, zahaczycie, to inna historia, ale inaczej nie powinno być problemu. Fajne, możecie sobie wyrysować naprawdę pojedyncze włoski, to jakiś maleńki kawałeczek się został, ale już do brwi nie da rady. Zobaczcie, no każda pojedyncza taka kreseczka jest po prostu widoczna. No rewelacja, naprawdę fajne. Mam kolejne w zapasie, chyba mam jeszcze właśnie takie też 3 z różnych innych miejsc. Kolejna rzecz to Cutexkę i tutaj mamy zmywacz do paznokci. To jest zmywacz do paznokci zwykłego lakieru, tu jest też napisane do lakieru żelowego. Absolutnie nie, to się nie uda, moi drodzy, nie ma szans, to się nie uda. Zwykły lakier, taki owszem, fajne one są, bo nie wysuszają te Cuteksy paznokci ani skórek koło paznokci. Kolejna rzecz, moi drodzy, to jest taki mój ulubieniec, to jest Glow Recipe. I tutaj jak widzicie, nie wiem czy wam się zoomuje czy nie, mam nadzieję, że tak. Mamy Glow Recipe Watermelon Glow Niacinamide, zawsze mam z tym problem. I to są Dew Drops, czyli krople dodające takiego rozświetlenia. To nie tylko wam rozświetla twarz, nie tylko wam dodaje takiego mokrego, jakby to powiedzieć, mokrego, nie tylko sprawia wrażenie, że wasza twarz jest taka właśnie mokra, taka bardzo soczysta, ale on tą skórę również bardzo, bardzo dobrze nawilża. To jest chyba moje 3. opakowanie. Ja będę z wami szczera, każde jedno opakowanie miałam z kalendarza i po prostu uwielbiam. Z tym, co już musiałam robić, bo widzicie, to jest takie zaokrąglone właśnie, ten pojemniczek jest taki zaokrąglony, także na koniec po prostu sobie grzebałam tutaj, jak widzicie, tą rurką znowu coś wygrzebałam w jakiś sposób, bo dosyć dużo produktu inaczej poszłoby do śmieci. Także patrzcie na to. Mam też teraz właśnie brązujący, ale z pewnością, jeżeli w tym kalendarzu, nie wiem czy to z tego roku już, czy z zeszłego, ale jeżeli nie będę miała w żadnym z kalendarzy, kupuję. No to jest coś doskonałego. Pamiętam, od pierwszego kalendarza byłam tym zachwycona, bardzo dużo wam o tym mówiłam. Naprawdę to jest super rzecz. Tonizujecie sobie buzię, czy cokolwiek robicie, nakładacie tak naprawdę pompkę, 2 tego na całą twarz, również szyję, poczekacie aż się wchłonie, smarujecie kremem do twarzy wybranym i po prostu wow. Zwłaszcza dla skóry odwodnionej takiej jak moja, no naprawdę super się sprawdza, nie podrażnia, naprawdę rewelacja. To jest jeden z moich hitów z tego denka. Maskara Thrill Seeker z Rimmela. Ja ją kupiłam, nie wiem czy kojarzycie, z tego względu, że po prostu była w jakiejś tam promocji, także ją kupiłam i jest ona o kolorze cappuccino. Kolor przepiękny, ale sama maskara gęsta jak nie wiem nawet jak to nazwać. Jak widzicie, szczoteczka taka zwykła, z takich starszych, jakby gruba, ale jak widzicie jest tu masa produktu. No nie ma szans, żeby to jakoś sensownie po prostu zużyć. No nie ma szans. Bawicie się, widać nawet tutaj, bawicie się z tym. Maskara się zachowuje jakby była stara.
Naprawdę, ona była na jakiejś promocji, także może jest stara. Mam już na wykończeniu drugie opakowanie, ale mówię, ja nią tylko tak na sam koniec tylko przeciągam. No ciężko, tą już po prostu wyrzucam, no bo ciężko się ją operuje. Na maksa ciężko. Jeśli chodzi o drugą maskarę, którą lubię, którą polecam, to jest to maskara z Evelyn Varieté. Myślę, że każdy z nas je zna. Jest to też kolor brązowy. Ta z kolei ma taką szczoteczkę silikonową. Naprawdę fajnie każdą rzęsę Wam tuszem pokryje, rozdzieli. Da fajny taki kolor. Dzisiaj akurat mam czarny tusz na rzęsach i mi się wydaje, że od razu jest różnica. Naprawdę fajna. Przy zmywaniu dosyć fajnie się zmywa. Jeżeli macie jakiś dobry zmywacz, ja akurat używam Garniera. Nic Wam na tej twarzy nie zostawi, koło oczu nie zostawi, pandy nie robi. Naprawdę fajna, bezzapachowa też. To jest fajne. Później zużyłam takie maleństwo. To jest Beautiful Magnolia, to jest próbka perfum z Estée Lauder. Nie pamiętam jak pachniała. Maleństwo. Ja takie rzeczy właśnie sobie często biorę do pracy, gdzieś tam w pracy w ciągu dnia się prysnę i jest ok. Później kolejne odkrycie dla mnie, też przypuszczam, że jeden z takich można by powiedzieć hitów, także w sumie mam tutaj 3 hity. Jest to krem z Charlotte Tilbury i to jest, moi drodzy, Magic Water Cream. Pokażę pod spodem jak to jest napisane. Magic Water Cream, no to jest znowu coś idealnego do skóry odwodnionej, do skóry przesuszonej, do skóry potrzebującej nawilżenia. Ten duet must have. Na razie nie kupuję żadnego innego kremu, bo mam kilka z kalendarza i będę je próbowała, ale to zdecydowanie jeden z ulubieńców. To dlatego właśnie kupuję kalendarze. Ja wiem, że Wy często mówicie, a co tyle, masz sprawdzone kosmetyki, kup kosmetyki, te co Ci się sprawdzają. Moja skóra jest taka, że się przyzwyczaja do rzeczy. Po dłuższym czasie te rzeczy mi zaczynają może nie to, że szkodzić, nie mam już takich problemów jak kiedyś miałam, że wiecie, byłam cała czerwona, już te problemy się nie zdarzają, ale po pewnym czasie te kremy nie dostarczają mi tego, co potrzebują, czyli często gdzieś mi się ta skóra zaczyna łuszczyć, już nie daje takiego fajnego efektu, także dlatego ja te kremy wymieniam, aczkolwiek to czasami jest po 5 opakowaniach, także wiecie, kilka miesięcy zużywam, a później wymieniam. Później mam tutaj jakieś zastępstwo perfum, to są Glantier. Nie wiem, czy zobaczycie, czy nie zobaczycie. Tutaj był zapach, moi drodzy, 595. Jak się nie mylę, to Prada Paradox. Powiem Wam, że super. One są super. To są świetne perfumy. Naprawdę, nie będę ukrywała. Podróbka. Używam do pracy. Czemu nie? Ładnie pachną, ludzie się pytają, co to jest, także widać, że robotę robi. Dezodorant Dove ogórkowy, ale to nie jest taki ogórek jak kiedyś był, to jest ogórek i chyba jogurt, czy coś w tym stylu. Nie, jogurek i zielona herbata niby, ale to nie jest to, co kiedyś było takie fajne i działające, takie super, moja mama to uwielbiała. Zepsuły się te dezodoranty, nie wiem dlaczego, ale co jakiś czas sobie wymieniam, wiecie, że u mnie zawsze to jest Show, albo właśnie Dove, a ostatnio jeszcze zaczęłam używać Michum, ale ten Michum taki sobie. Później, moi drodzy, błyszczyk do ust. Ten błyszczyk do ust jest Skyly Skin. I powiem Wam, błyszczyk jako błyszczyk fajny. Cena za ten błyszczyk nie fajna. Dostałam go w kalendarzu, super. Czy kupię ponownie? Absolutnie nie. Przede wszystkim zobaczcie, jak on się tutaj nieładnie mi rozłożył. Nie mogę dosięgnąć nic, co tam jest na denku. Żeby cokolwiek tutaj stąd wyciągnąć, to muszę grzebać jak jakiś, nie wiem kto. Jak jakaś porąbana, żeby tu cokolwiek wyciągnąć, także jeszcze wiecie, sobie co jakiś czas jego gdzieś tam na usta dam, ale już ze sobą nie noszę, no bo żeby go wygrzebać tutaj nic nie ma. Co jakiś czas tam wiecie, jak mam takie przesuszone usta, szybko posmarować ok, ale czy widzę jakieś działanie na ustach? Nie. Ładny błysk przez chwilę. Czy jakieś działanie ekstra nawilżające, pomagające, uświetniające usta? Absolutnie nie. Pozwólcie, że sobie wezmę łyka kawy. No i tutaj teraz przechodzimy do perełki tego denka. Z kalendarza z zeszłego roku BioEffect EGF Serum. Moi drodzy, ja chyba Wam o tym wspominałam. To jest cudo w buteleczce. To jest botoks w butelce. To jak to wspaniale działa na Waszą skórę. Nie będę się tutaj wgłębiała teraz w składniki, bo prawdę Wam powiem, że czytałam i zapomniałam. Ja w takie rzeczy, no nie do końca, wiecie, rozumiem, jak czytam to rozumiem, ale nie jestem kosmetologiem, nie jestem lekarzem, chciałam powiedzieć weterynarii. Nie jestem lekarzem dermatologii, także nie będę Wam tutaj wyjaśniała. Jeśli chcecie, to sobie poczytajcie. BioEffect EGF Serum. Cena jak z kosmosu. Dostałam to w kalendarzu. Tak naprawdę cena tego to mi pokryła chyba połowę wartości kalendarza. Połowę ceny kalendarza, także naprawdę warto. Nawet jeżeli moja skóra była w jakiś sposób podrażniona.
nie wiem, no zaczerwieniona. Wiem, że powiedziałam, że to się nie zdarza już tak jak kiedyś, ale czasami się to zdarza. Nie w takiej skali jak kiedyś, ale czasami się zdarza, że mam tą skórę podrażnioną, zwłaszcza jak jest sezon grzewczy. Na początku to miałam po prostu katastrofę, ale wystarczy z tej pipetki wziąć sobie pół pipetki, nawet nie, na rękę i na samą skórę. Ja właśnie sobie dawałam tu i sobie dawałam na twarz. Boże, rano wstajecie, zmarszczki pomniejszone, skóra rozpromieniona, nawilżona, zaczerwienienia, podrażnienia, miejsca po nich nie ma, znaku, śladu po nich nie ma. To jest po prostu coś wspaniałego. To jest na maksa drogie. Czy sama wydam na to pieniądze? Jak gdzieś znajdę jakąś super ofertę, to być może. Czaję się, bo często właśnie są tego próbki jakieś takie, może troszeczkę mniejsze niż to, ale są próbki w takich różnych, wiecie, jak czasami firmy robią boksy, no to czasami to właśnie można dostać boksy, takie pudełka z różnymi rzeczami, że tam wartość przekracza ileś, no to czasami widziałam raz, że można było dostać, ale jak się szybko pojawiło, tak szybko zniknęło, tak że się nie załapałam. No po prostu Bioefekt EGF Serum. Macie okazję, czy gdzieś dostaniecie na promocji, czy gdzieś dostaniecie w próbce. Ja Wam powiem, że to u mnie chyba z 6 miesięcy leżało, bo jakoś nie byłam do tego przekonana. Myślałam sobie, co to jest, nie znam, nie daj Boże, mnie to drażni, takie rzeczy, wiecie, czytałam o tym, ale jak spróbowałam, Matko Boska. To jest po prostu, to jest hit z tego całego denka. Hit. To jest mój numer 1, to jest mój numer 2 i to jest mój numer 3. Gdybym mogła te wszystkie produkty mieć w swojej pielęgnacji na co dzień, to bym zdecydowanie miała. Te jak najbardziej, te są w miarę, że tak powiem, jeszcze do przeskoczenia ta cena, chociaż Charlotte Tilbury tutaj przesadza z cenami, ale no to na razie jeszcze nie. Na razie jeszcze nie inwestowałabym takiej ceny pełnej w to, ale kto wie, z czasem myślę, że jej zainwestuję. No i ostatnia rzecz z tego wszystkiego to jest ten duży shower gel, nie wiem czy Wam o nim mówiłam, bo to pudełeczko już tutaj trochę stoi, także być może już się nadmieniłam, a z jakichś powodów tego nie wyrzuciłam, nie wiem czemu. To jest Farm and Table, nie wiem czy kojarzycie, ja to kupiłam w TK Maxie, jest to żel pod prysznic z witaminą C i z kolagenem. Radek tego nienawidził, ja się spodziewałam zapachu jakiegoś, nie wiem, dlatego, że jest witamina C, dlatego, że są pomarańcze. Ja się spodziewałam, że tutaj jeszcze nazwa słodka pomarańcza. Ja się spodziewałam, że tutaj będzie coś wspaniałego, eksplozja zapachów pod prysznicem, że będzie po prostu orzeźwiająco, słodko, cytrusowo, super. Zapach bardzo słaby. On nie ma w sobie SLS, jak się nie mylę, tak? Ma SLS-y. Myślałam, że nie ma, także wcale taki skład nie jest świetny. Ale mimo, że ma w sobie SLS-y, to się praktycznie wcale nie pienił i dlatego właśnie Radosław od razu jego zdyskwalifikował. Dosyć ciężko się jego też było pozbyć ze skóry. No nie fajny. No i duży był, ale dosyć szybko się zużył. Przez to, że się nie pienił, dosyć szybko właśnie dosyć dużo jego nakładałam. No i mi się po prostu nie pienił za bardzo, także szybko zszedł. Nie polecam. To był pierwszy taki żel pod prysznic, który kupiłam w TK Maxie, takiej wielkości i więcej do czegoś takiego nie wrócę. Wolę małe, częściej wymieniać, ale wiem, że takie wiecie, działające. Dobra, to jest moje całe denko. Dajcie znać, czy coś z tego denka mieliście, używałyście i co Wam się sprawdziło, czy może Was na coś też skusiłam i dajcie mi znać, jaki u Was jest ostatnio hit kosmetyczny. Jaki mam zamiar na kolejne denkowanie? Powiem Wam. Kończę i idę jak burza przez błyszczyki do ust i przez różne produkty do ust i to chciałabym kontynuować. Muszę zacząć częściej używać cieni do powiek zdecydowanie, bo mam sporo paletek, a denka nigdzie nie widać, także to jest... O co ja mam na szafce? Jakiś tutaj sos. Skąd tu sos na szafce? Także denka żadnego nie widać, także muszę się w to jakoś tak wiecie wbić, aczkolwiek nie sądzę, żeby w kolejnym miesiącu to miało miejsce, no bo w kolejnym miesiącu nas nie będzie, a w Tajlandii nie mam zamiaru się malować. Także takie denko kończę na teraz, wyrzucam te śmieci. Boże, ile śmieci. Ile to jest śmieci normalnie, szok. Mogę to oddać wszystko do buca i z tego mieć pieniążki, no ale nie chce mi się czekać. Po co mam to dalej trzymać? Wolę wyrzucić. Wiecie o co chodzi. Zobaczcie, co ja tutaj dzisiaj będę jadła. Mianowicie będzie to lasagna. Bo, czekajcie, może tutaj światło włączę. Będzie to lasagna z serem Cathedral. Rzadko, wiecie, rzadko kiedy kupuję takie rzeczy, no ale my jesteśmy
tak naprawdę kilka dni przed wyjazdem, także już nie chcę rzeczy jakieś tam kupować, żeby to się zostało. Wygląda spoko. Ile ona kosztowała? Normalnie kosztuje 4,25 przy karcie. Jeżeli macie tą kartę Sainsbury'ową, no to kosztowała 3,50, czyli 75 pensów zniżki. No spoko. Także biorę się, wkładam do pewnie airfryera można? Na pewno można, także wkładam. Nie wiem, czy Wam pokazywałam, czy nie, ale ostatnio gdzieś tam w polskim sklepie kupiłam sobie taką polską pokrzywę Biofix. Także biorę się, już ją piłam, smaczna, ok. Ja sobie robię na takim sitku. Miałam kiedyś takie małe, pamiętam, siteczka takie fajne, kwiatki pływające, one chyba były z Ikea, ale gdzieś mi po tylu latach zaginęło. Tutaj ponadczasowa filiżanka z H&M, kto pamięta, jakie one były popularne, ale fajna jest, mam bardzo dużą pojemność, naprawdę ją lubię, także sypię sobie tutaj pokrzywy. No, tak mi się wydaje, że taka łyżeczka, czubata, powinno być ok. To oczywiście jest taka herbata, że przez takie sitko, tak czy inaczej troszeczkę tych farfocji tam będzie. Co tu jest napisane? Ile jej trzeba zrobić? Łyżeczka do filiżanki i zalać ile? Nie jest też napisane ile, ale mam taką dużą. I parzyć 3,8 minut, także super. Trochę zdąży mi ostugnąć, dopóki mi się zrobi lasagna. No i taki obiad, kolacja. A od dzisiaj testuję Radka, znaczy były Radka zegarek, ten, jak on się nazywa? Garmin Vivo 5 chyba, czy coś w tym stylu. Vivo Active 5. Kupiłam sobie jakieś tam bransoletki, ale co mówiłam, że kupiłam sobie właśnie jakieś tam bransoletki na Shein, doszły mi te Shein bransoletki, no ale bez sensu, nie pomyślałam, bo zegarek ma czarny face, a ja sobie kupiłam białe bransoletki, no trochę bez sensu, nie? Zresztą pokażę Wam jakie, bo mam je tutaj, dzisiaj mi akurat przyszły. Co Czesiusiu? Kamera jest, kochanie, nie masz się czego bać. No, nie masz się czego bać. Także zaraz Wam pokażę, jakie sobie dokupiłam, a mianowicie tak on wygląda teraz. Dobrze mówiłam Wam nazwę? Dobrze Wam nazwę powiedziałam? Tak, Vivo Active 5. To jest, jak widzicie, taki czarny face, zrobiłam taką walentynkową tapetę. A ja sobie kupiłam takie jasne paski. Zapomniałam, że Radek jego odsyłał, bo coś tam się działo. Aha, nie ładował się. Przestał się ładować. Nie, ładowarka przestała działać i chcieli do tego telefon. O, w ten sposób to było. I wymienili mu pasek na nowy. A ja myślałam, że on miał, wiecie, swój pasek już taki zużyty, ale nie. Dali mu ten pasek, wymienili mu pasek na nowy, plus jeszcze dali mu szary nowy pasek. Ale ten szary mi się nie podoba. Także sobie właśnie kupiłam jakiś tam na Shein. Nie wiem dlaczego w ogóle wzięłam ten wzór. Ten wzór kiedyś był taki bardzo popularny, później już nie był popularny. Ale właśnie pomyślałam, że jasny będzie fajnie wyglądał do czarnej tarczy. Ale dzisiaj mi Radek, jak założył biały jeden, to sobie myślę, Boże, jakie paskudztwo, nie chcę. Aczkolwiek na wakacje może całkiem fajnie wyglądać. Tutaj jest taki szary, w takie jakby widzicie kwiatuszki. No a ten drugi jest zupełnie biały. No wiecie, Radek sobie wziął taką tarczę, no a drugi sobie wziąłam taki biały, no i taki wiecie, taki dosyć śmieszne połączenie. Chociaż nie, teraz jak patrzę to fajnie wygląda. Dajcie znać, co myślicie, zostawić z czarnym, czy sobie wymienić na białe? No i tak będę wymieniała, ale na wakacje właśnie myślę, że to ma fajnie może wyglądać. Tylko, że jeszcze mam kilka dni pracy, także powiedziałam, zostaw czarny. Czarny będzie ok. A ten w środku jest też czarny. Co Czesiulka? Wróciliśmy z woru. Powiem Wam, pada. Dzisiaj Alicja była sama z Czesiem. Nie wiem jak długo, bo ja musiałam wyjechać, także nie wiem jak długo, nie wiem jak to poszło. Przypuszczam, że Czesio był nieśmiały. Aczkolwiek nie wiem, bo już wróciłam, to już jej nie było, bo mnie dosyć długo nie było. Także jutro pójdę się dopytać, jak to poszło. Mam nadzieję, że ok. Ufam im na maksa, bo widziałam, jak on się zachowuje z nimi. Dzisiaj rano Radek z nim poszedł na dwór. To powiedział, że normalnie, zupełnie inny pies. Szalał, latał, ale mam kwiata zdechłego. Szalał, latał, naprawdę się cieszył. Tak, Czesiula? Daj zabawkę jakąś pani. Gdzie zabawka jakaś? Gdzie zabawka? A jeszcze sobie kupiłam, pokażę Wam co jeszcze kupiłam sobie na Shein, bransoletę. Jakoś mi się wydawało, że będzie super wyglądała, no i tutaj faktycznie tak super wygląda, widzicie, taki supeł. No, a tutaj jakieś tam takie zawijasy, no ale to będę musiała nosić ewentualnie bez moich koralików. Chyba, że na drugiej ręce bez zegarka, jak nie będę miała zegarka, ale fajna, powiem. Fajna, powiem Wam, fajnie wygląda. Ładny kolor złota, takie sztuczne, nie czerwone, nie rose. I to jest tak fajnie wygląda, że to wygląda jakby to była taka skóra zgnieciona, wiecie? Tak fajnie to zrobili. Ale wracając do tego dworu, byłam z nim na dworze, Boże, taka nieprzyjemna pogoda. Pada deszcz ze śniegiem, chyba. Jest bardzo nieprzyjemnie, pokazuje, że jest 2 stopnie, ale odczuwalna jest -4.
Także jest tak byle jak. Tak, Czesiula? Cześć, kochanie. Cześć, mój kochany piesku. Kładziesz się. Nie chcesz koło pani. Jeszcze za wcześnie na twoją kolację. Jeszcze masz godzinkę i 20 minut do kolacji, wiesz? Wiecie, że już zamyka się rok czasu? 2 dni temu, 1 lutego, minął rok, od kiedy pojechaliśmy do Diany się z nim poznać. Już chyba Wam mówiłam. A właśnie 1 marca będzie rok, od kiedy jest z nami. No i czy są zmiany? No są, na pewno są, bo widzicie, jakie Wam czasami filmiki puszczam. Ale to nie jest tak, że to jest cały czas taki piesek wesoły i zabawowy. Absolutnie nie. No teraz widzicie, idzie obok, żeby go głaskać, to tak nie za bardzo, aczkolwiek zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Co Ci zawibrowało? No co Ci zawibrowało? A mój telefon, tak? No i zwiało od razu. No chodź tutaj. Chodź tutaj koło pani. Tak to jest z tym Czesiulkiem. Pogłaski nie przychodzi dalej. Niestety. Ale no i tak go kochamy. Tak? Bardzo pieska kochamy. No? Świerek i muchomorek, mój kochany. Ja nie wiem, czy wy to zobaczycie, ale on już tutaj sobie śpi i on ostatnio tutaj sobie wszystkie swoje zabawki znosi. No nie wiem, co mu się stało, ale dobrze, niech znosi, bo jego przykrywamy na noc. Dobra, ja idę montować vloga. Otworzyłeś oczko, obudziłam. Tak, o, już nie będę. Już nie będę. Oj, brzuszek pokazujesz. No widzę, kiedy ty brzuszek pokazujesz. Moje kochanie. Dobra, idę kończyć vloga, a ty tutaj sobie śpi. Śpi sobie, no kapie na dworze. Pada cały czas, no. Dzięki moi drodzy za dzisiaj. Buziaki.